Cześć, tu Tymek z salonów Denon. Chciałem dzisiaj Wam pokazać, jak podłączyć głośniki kina domowego, w tym przypadku będzie to zestaw 5.1, do amplitunera i tutaj jako amplituner będzie nam służył Denon AVR X3600. Podłączenie amplitunera wcale nie jest takie skomplikowane, jakby mogło się wydawać. Przede wszystkim zwróćcie uwagę na to, co jest napisane z tyłu amplitunera. Tylny panel zazwyczaj jest dobrze opisany, więc nie powinniście mieć problemu z tym, co gdzie podłączyć. Myślę, że najlepiej będzie zacząć od podłączenia samych głośników. Jak widzicie, terminale głośnikowe znajdują się w dolnej części tylnego panelu amplitunera i są dość dobrze opisane. Terminale głośnikowe skonstruowane są tak, że możemy połączyć nimi zwykłe przewody i przewody, które na końcu mają tak zwane złącza bananowe. Aby podłączyć przewód do amplitunera, wystarczy odkręcić osłonę terminala i wprowadzić przewód do otworu, który ukaże nam się, kiedy tę osłonę zdejmiemy. Ważne jest, żeby przewód nie wystawał zanadto, ale też żeby nie był wprowadzony zbyt płytko. Na samym końcu zakręcamy terminal i powtarzamy czynność. Aby podłączyć przewód zakończony tak zwanym złączem bananowym, wystarczy wprowadzić go w otwór, który znajduje się na zakończeniu terminala. Oczywiście bardzo ważne jest, żeby podłączyć odpowiedni przewód do odpowiedniego gniazda, czyli podłączamy plus do plusa i minus do minusa. Warto pamiętać, że nie zawsze przewody oznaczone są kolorami czerwonym i czarnym, więc czasem warto sobie zaznaczyć, który przewód trafia do którego złącza. Czasem producenci przewodów oznaczają jeden z kanałów jakimś markerem i warto zwrócić uwagę, czy na całej długości przewodu jedna żyła nie jest właśnie oznaczona. Pamiętajcie, że jeśli połączycie minus z plusem, to nie zniszczycie głośnika. Natomiast na pewno będziecie mieć gorszy dźwięk w momencie, kiedy obydwa głośniki zostaną połączone. Warto jest więc zwrócić uwagę na to, który przewód podłączony jest do którego złącza. Teraz przejdziemy do podłączenia kolejnych gniazd. Jak dobrze widzicie, wszystkie gniazda są dobrze opisane. Jeśli chodzi o konfigurację systemu 5.1, bo w tym momencie tym się zajmiemy, to jest to głośnik lewy, głośnik prawy, głośnik centralny, dwa głośniki surroundowe, lewy i prawy i subwoofer, czyli 5 głośników i jeden, który jest głośnikiem niskotonowym. Jeśli posiadacie więcej głośników, na przykład system Dolby Atmos, to te głośniki, w zależności od tego, ile oczywiście ich macie, podłączacie do kolejnych wejść. W amplitunerze Denon AVR X3600H mamy dodatkowe terminale dla głośników Dolby Atmos lub głośników, które po prostu zmontujemy sobie pod sufitem i są tutaj oznaczone jako głośniki wysokości lewy i prawy i głośniki Height 2, czyli drugie głośniki wysokości lewe i prawe. Aby podłączyć subwoofer, potrzebny nam będzie przewód subwooferowy, czyli pojedynczy przewód RCA, który wprowadzimy do wyjścia subwooferowego. Zauważcie, że mamy tutaj dwa wyjścia subwooferowe, więc wybieramy wyjście pierwsze, jeśli chcecie podłączyć tylko jeden subwoofer, a z drugiej strony na subwooferze podłączacie przewód do gniazda oznaczonego jako LFE. Skoro mamy już podłączone wszystkie głośniki, to warto byłoby się zastanowić, co jeszcze do tego amplitunera chcemy podłączyć. Na pewno chcemy połączyć go z telewizorem i na pewno będziemy chcieli podłączyć do niego różne urządzenia, takie jak PlayStation, takie jak Blu-ray. Amplituner Denon AVR X3600 oferuje całą gamę wejść HDMI i jest to najlepszy sposób na połączenie Blu-raya, PlayStation czy satelity. Jeśli nie możecie czy nie chcecie łączyć tych urządzeń przez HDMI, możecie skorzystać również z wejść optycznych, koaksjalnych czy klasycznych analogowych wejść. Amplituner ten posiada również sekcję fono, więc śmiało możemy podłączyć do niej gramofon. Na samym końcu musimy podłączyć amplituner do telewizora, aby przekazywał nam zarówno dźwięk, jak i obraz.
Aby to zrobić, podłączamy telewizor do amplitunera wyjściem oznaczonym jako HDMI ARC. W momencie, kiedy połączymy amplituner z telewizorem, to będzie on przekazywał do telewizora zarówno dźwięk, jak i obraz. Czyli jeśli korzystamy z PlayStation, to amplituner otrzyma nie tylko dźwięk, natomiast przekaże on telewizorowi również obraz. Nie musimy więc łączyć wszystkich urządzeń w jakieś dziwne kombinacje. Wystarczy podłączyć wszystkie urządzenia do amplitunera, a amplituner połączyć z telewizorem. Na samym końcu warto też pamiętać o podłączeniu urządzenia do prądu. Mam nadzieję, że ta instrukcja była dla Was pomocna i wyjaśniła Wam co nieco podłączanie urządzeń i przewodów do amplitunera.